Witam Was, drodzy słuchacze i widzowie. Dawno nie było nowego odcinka i od razu mam dla Was kolejnego ciekawego gościa, a także drugą nowość, współprowadzącego Andrzeja Wyżykowskiego, mojego dobrego kolegę, który jak nasz gość mieszka w Niemczech i pomoże mi w tej rozmowie. A przedstawiam Wam już swojego gościa, Pawła Piotra Olenickiego. A do jakiej loży należy, powie Wam Andrzej, ponieważ z moim niemieckim nic z tego dobrze by nie wyszło. Dzień dobry, Paweł należy do loży Horst zur Beständigkeit w Delmenhorst. A w stopniach wyższych? Znajduje się w Bremie oraz Fryderyk 1313. Do tego jeszcze wrócimy, co to dokładnie oznacza. Okej, to witam Cię serdecznie, Paweł. Witam serdecznie słuchaczy, witam serdecznie widzów. Witam oczywiście braci, siostry oraz Ciebie, Ambroży i Andrzeju. Bardzo się cieszę i jestem bardzo zaszczycony zaproszeniem do Twojego kanału. Bo przyznam się szczerze, że obejrzałem wszystkie filmy wcześniejsze moich braci i siostr oczywiście, całe wywiady od samego początku do samego końca. I Twoje zaproszenie było dla mnie naprawdę takim troszeczkę wyzwaniem opowiedzenia o niemieckiej masonerii, ponieważ u mnie jest troszeczkę taki mały problem, ale myślę, że wyjdzie to w tym odcinku. Z masonerią polską nie mam nic w ogóle wspólnego i nigdy nie miałem wspólnego. Moje zainteresowanie właśnie z masonerią zaczęło się w Niemczech, ale może to za chwilę. Tak, do tego wrócimy, więc dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłeś. I od razu pierwsze pytanie, jak już sam właściwie go zainicjowałeś. Powiedz mi proszę, kiedy zostałeś inicjowany? Jak długo jesteś członkiem w loży wolnomularskiej? To, co teraz powiem, będzie na pewno szokujące dla wielu ludzi. Ja jestem bardzo młodym bratem, znaczy może nie wiekowo, bo mam już 42 lata, ale zostałem inicjowany na początku 2019 roku. Zaraz po moja inicjacja została trochę przeniesiona, miało to się odbyć w 2018, ale była oczywiście przerwa świąteczna w loży, następnie urodziny loży, czyli Stiftungsfest, który odbywa się w loży Delmenhorst w lutym. No i zostało to przeniesione na marzec. I w 2019 roku zostałem bratem loży Horst zur Beständigkeit w Delmenhorście. A wspomniałeś teraz, że masz 42 lata. Co cię skłoniło, że podjąłeś taką decyzję, by zostać wolnomularzem? Było to takie, można powiedzieć, bardzo nieplanowana decyzja. Mieszkam od 18 lat w Niemczech na stałe. Pracuję tutaj. Urodziłem się w ogóle w Polsce. Jestem Jeleniu-Gorzaninem. W Niemczech, jak mówię, mieszkam, pracuję. Mam też obywatelstwo niemieckie, które uzyskałem po pewnych egzaminach i tak dalej. I szukałem tutaj po prostu jakiejś grupy ludzi, z którymi można się oczywiście spotkać, porozmawiać, nawiązać więcej kontaktów. Należałem tutaj do Schützenverein, to są takie grupy szczelców, oczywiście nazywają się też braćmi, ale to nie było coś dla mnie, bo to braterstwo polegało więcej na spotkaniach, piciu alkoholu, obietnicach i tydzień później każdy wszystko zapomniał. Powiem szczerze, nie oglądam telewizji takiej, jakby to powiedzieć, normalnej, czyli nie mam telewizji w domu, oglądam więcej filmy dokumentalne, dlatego jak każdy prawie w domu ma Netflix czy tam Prime i oglądam już filmy dokumentalne i któregoś dnia oglądam też telewizję oczywiście niemiecką, obejrzałem program, jest to program kanału niemieckiego Weltwunder, czyli to świat taki... Cuda świata. Dokładnie, podziw świata. I był jeden odcinek o rycerzach zakonu krzyżackiego. Następny odcinek był o rycerzach zakonu templariuszy i trzeci odcinek był o powiązaniu templariuszy z wolnomularzami. W Niemczech nazywa się wolnomularstwo. I zainteresowało mnie to bardzo. Zacząłem troszeczkę czytać bardziej o rycerstwie, nie o wolnomularstwie, a o tym rycerstwie. I mieszkam od Delmenhorstu, czyli od miasta, w którym zostałem inicjowany do loży. Pracowałem dłuższy czas w tym mieście i zauważyłem lożę
wolnomularską, czyli wolnomularską, będę spróbował po polsku mówić wolnomularską, ponieważ w Niemczech te loże nie kryją się. Na fasadach widać symbolikę, ta symbolika jest potężna, to nie są małe symbole, to są symbole 4 na 5 metrów. No i oczywiście każdy ma telefon w kieszeni, internet, Google, wpisałem Freimauer Loże Delmenhorst i wyskoczyła oczywiście strona i może to później omówimy, jak to wszystko wyglądało, ale napisałem po prostu maila do tej loży i zostałem zaproszony. Mhm. A no właśnie powiedziałeś, że tak troszeczkę z, może nie z przypadku, ale nie z takiego, no, z zainteresowania się, ale usłyszeliśmy tutaj od Andrzeja, że należysz też do stopni wyższych, więc tutaj chciałem przejść do tego tematu, że mamy tak naprawdę teraz informację o tym, że pracujesz w rycie szwedzkim. Do tej pory nasi goście wszyscy pracowali w rycie szkockim dawnym i uznanym. Jakbyś powiedział, czemu akurat taki ryt i czy więcej lóż niemieckich pracuje właśnie w tym rycie? W Niemczech mamy 5 głównych loży, ale może to przełożymy ten temat na później. Lożę, jak na początku powiedziałem, którą znalazłem w internecie czy przypadkowo w Delmenhorstie, w ogóle nie wiedziałem, że jest to Orden Loże. I poszedłem tam nieświadomie, ponieważ nie wiedziałem, że jest w ogóle tak wiele rytów i tak wiele odrębów tego wolnomularstwa. Loże mieszane, loże damskie, ryt szkocki, szwedzki, francuski, w ogóle nie miałem o tym pojęcia. Kiedy zostałem zaproszony do tej loży i to są takie spotkania dla gości, zobaczyłem tam 2 osoby, które znam 17 lat. Tutaj mieszkałem w Niemczech i nie wiedziałem w ogóle, że są masonami. I na tych, to było takie spotkanie dla gości, które odbywa się raz w miesiącu i na tych spotkaniach bracia masoni, jest to takie spotkanie mieszane, jest to spotkanie dla gości i dla braci masonów. Na takim spotkaniu najpierw rozmawia się z tymi masonami, mówi się mniej więcej co się chce, kim się jest i po jakimś spotkaniu oczywiście ci bracia widzą, ok, ten człowiek nadaje się jako może przyszły członek, zaczynają się pytać, kim jesteś, jakie jest twoje wyznanie, co robisz, jaka jest twoja wizja na świat i po prostu zadają dużo pytań. I akurat do tego rytu szwedzkiego pasowałem dlatego, bo jestem katolikiem, a wymagane jest w tym rycie chrześcijaństwo. No i moje zainteresowanie właśnie do tego rycerstwa, bo akurat tak się pasowało, że w tym rycie bazą tego rytu jest właśnie stare zakony rycerskie. Powiem w ten sposób, bo za dużo też nie mogę powiedzieć. Dlatego... Oczywiście rozumiemy już po poprzednich rozmowach, że pewne rzeczy są u was w masonerii tajemnicą. To jeszcze zanim Andrzej, bo wiem, że też ma pytanie, czyli tutaj jest wymagana konkretna wiara, bo do tej pory też mieliśmy od naszych gości informację, że nieważne w co się wierzy, czy to jest Allah, czy to jest Krishna, czy to jest Jezus Chrystus, to zawsze łączy ich to, że po prostu jest jakaś wiara w siłę wyższą. Tu musisz być chrześcijaninem, tak? Znaczy nie do końca. Trzeba po prostu wierzyć w to, co przekazywał Jezus Chrystus i trzeba wierzyć w Jego nauki w ten sposób. Bo mogę podać tutaj jeden przykład. Przykładowo w Hanowerze, wielkim mistrzem loży w Hanowerze był muzułmanin. Ale przykładowo oczywiście muzułmanie mają też kilka odrębów swojej religii i wyznaje akurat on ten muzułmanizm, gdzie Jezus jest też prorokiem, dokładnie, i czyli on wierzy w nauki Jezusa, to co Jezus mówił i dlatego mógł należeć do tej loży. Chciałbym jeszcze powrócić krótko do tego pytania, dlaczego ta loża. Na tych spotkaniach, może poruszymy zaraz ten temat, na tych spotkaniach, kiedy chcecie zostać bratem, bracia masoni, oczywiście, jeżeli zauważą, że nie pasuje się do tej loży, próbują znaleźć dla takiego
szukającego, można powiedzieć, bo mówi się po niemiecku Suchna, próbują oczywiście znaleźć też odpowiednią lożę. Czyli nie jest tak, że jeżeli nie pasuje do tej loży, bracia mówią, na razie trzymaj się, powodzenia, tylko mówią, posłuchaj, z tym co robisz, swoją wizją, będzie dla ciebie na pewno ten i ten ryt lepszy. Możemy cię skontaktować z tą lożą. To jest ciekawe. W związku z tym mam kolejne pytanie. Tak. Jak to jest na przykład z kobietami? Jak traktujecie obedience mieszane? Powiem szczerze, że nasz ryt jest bardzo stary, ma więcej jak 300 lat, czyli te urodziny masonerii. Ja nie pisałem osobiście tych rytów, bo tak długo nie żyję. I jak już wcześniej mówiłem, akurat w naszym rycie przyjmowani są tylko mężczyźni. Cały rytuał inicjacji jest napisany dla mężczyzn. Na pewno wielu widzów, słuchaczy oglądało film na Netflixie o masonerii w Anglii. Inside Mason, tak. Dokładnie, i widzieli tą inicjację. Oczywiście też w internecie jest wiele filmów. Jest oczywiście różne, znaczy w każdym rycie czy w każdej loży, muszę troszeczkę uważać, żeby za dużo nie powiedzieć, w każdym rycie jeśli ta inicjacja wygląda inaczej, tak samo podwyższenie do kolejnych stopni wygląda to inaczej, ale w naszym rycie jest to tak napisane, że osoba, która chce przystąpić do masonerii, musi odkryć swoją lewą stronę, pokazać swoją pierś. I to jest, akurat to mogę powiedzieć, bo rozmawiałem dzisiaj też z moim mistrzem loży, w ten sposób pokazuję, że nie jestem kobietą. Czyli pokazuję swoją pierś, że nie jestem kobietą. Jeżeli będę oczywiście kobietą, nie mogę pracować w tym rycie. Nawet zadałem kiedyś takie ciekawe pytanie, może będzie to pasowało naszemu mistrzowi loży, który jest w najwyższym stopniu i mówię, powiedz mi, bo na przykład w naszej loży mamy też braci, którzy żyją z mężczyznami, jak mówi się po polsku, no po prostu nie mają kobiet, znaczy mężczyzna żyje z mężczyzną. Mamy też takich braci, prawda? Bo akurat z tym nie mamy problemu. I kiedyś zadałem pytanie, mówię, słuchaj, a jeżeli nasz brat, powiedzmy Stefan, chciałby teraz zmienić swoją płeć, co stanie się na przykład z nim? I mój mistrz loży powiedział, no oczywiście może operacyjnie zrobić jak kobieta, musi opuścić tą lożę, bo wtedy już będzie kobietą. Ale normalnie nie mamy żadnych problemów z lożami mieszanymi czy z lożami żeńskimi. Osobiście pracuję jeszcze w loży, jak już Andrzej wspomniał, pracuję też w loży wyższych stopni w Bremen, do Gałązki Oliwnej, czyli zum Ölzweig, w Andreas loży, czyli w loży świętego Andrzeja, i w tym budynku, tym loży pracują też różokrzyżowcy i pracują też kobiety, czyli jest to tam też loża żeńska, dlatego nie mamy z tym problemu. Kiedyś był pewien fotrak, w naszym rycie nie mówi się deska, się mówi w Polsce, tak? To jest tak? U nas nie pisze się desek, u nas pisze się fotrak. Ja sobie tu troszeczkę tak wszystko powiem, to jest wykład. I kiedyś właśnie był jeden wykład o tym, czy w ogóle powinniśmy zmienić nasz ryt i zapraszać kobiety. I z dwóch braci powiedziało, rozmawiało, odwiedzili te loże mieszane i zadali to samo pytanie w lożach mieszanych i w lożach żeńskich. I na przykład w loży żeńskiej otrzymali odpowiedź, a dlaczego się nie zapytać nas, czy my chcemy w ogóle z wami pracować? No, to ciekawe. A powiedz mi, czyli wy tutaj staramy się nie używać tego określenia regularnie, tylko powiedzmy konserwatywni, jako loża konserwatywna, wy macie uznanie AGLE, tak? Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii? Tak. Właśnie może coś do tego systemu. W Niemczech był oczywiście ciężki czas dla masonerii, jak samo jak w Polsce. W roku może tak krótkie daty, to był rok 1935, II wojna światowa, loże w Niemczech zostały zamknięte,
One były plądrowane przez hitlerowców, bo prawa ręka Hitlera szukała oczywiście świętego Grala i Arki Przymierza w tych lożach. Myśleli, że dzięki temu wygrają wojnę. Zabijali masonów i te loże zostały całkowicie zamknięte. Po zakończeniu wojny w 1945 loże w starym RFN-ie zostały na nowo otwarte, a od roku 1990 zostały otwarte loże w starym DDR, dokładnie. Po upadku muru. Po upadku muru, tak. Dokładnie. A czy przekłada się to jakoś na dzisiejsze czasy, stosunek takiego szeregowego obywatela do wolnomularza? Powiem szczerze, że w Niemczech nie spotkałem się z żadnymi problemami, a wręcz przeciwnie, bardziej z takim respektem przed ludźmi. Jeżeli ktoś przykładowo dowie się, że jestem wolnomularzem, może patrzą na mnie troszeczkę dziwnie, ale z takim szacunkiem i respektem. Nie jestem tam wytykany, nie wiem, palcami lub wyzywany jak nie wiem, jakieś dziwadło można powiedzieć. Jest to bardzo normalne, że należy się do masonerii i myślę, że nawet jest to taka troszeczkę duma w Niemczech. Dlatego jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, loże w Niemczech nie kryją się z tym, że są lożami. Obecnie w Niemczech mamy 501 loży wszystkich rytów. Przepraszam, że powiem to regularnych. I na każdym budynku widać tą symbolikę, jak już wcześniej żeśmy rozmawiali. Nikt nie ukrywa się, że tam jest loża. Są oczywiście bardzo świeże loże, które powstały 2 lata temu, rok temu, które jeszcze nie mają swojego Logenhaus, czyli budynku loży. I oni pracują gdzieś na jakichś strychach, wynajętych salach, dlatego nie widać na tych budynkach jeszcze całkowicie tej symboliki. Ale przy otwarciu nowej loży w Niemczech są oczywiście telewizje regionalne czy gazety regionalne i pisze to w gazetach, jest ogłaszane w telewizji, powstała nowa loża, przedstawiany jest mistrz loży. Przykładowo w naszej loży, jeżeli zmieni się mistrz loży, Gazeta Delmenhorstu pisze to oficjalnie. Mamy nowego mistrza loży w Delmenhorście. Dlatego... No to w Polsce chyba jeszcze długo nie uświadczymy tak otwartej informacji. Ale teraz jak o tym mówisz, to nie ma inaczej, bo 500 lóż, a jak to jest z obediencjami, tak? No bo wiem, że są różne obediencje już od naszych gości, bo każdy praktycznie należał do innej, to wszystkie loże u was są z jednej obediencji typu, nie wiem, Wielki Wschód Niemiec, czy jak to wygląda? My, tak jak żeś wcześniej Ambroży powiedział, mamy główną lożę w Anglii. Zrobimy taki łańcuch pokarmowy, jak w szkole podstawowej. W Niemczech, tak jak już wcześniej mówiłem o tej II wojnie światowej, to wszystko się troszeczkę tak pomieszało, bo jednak Niemcy się podzieliły, stare główne loże, po prostu Große Landesloże, czyli loże niemieckie, te główne loże niemieckie popadały i masoneria w Niemczech zaczęła od nowa się odbudowywać. Obecnie w Niemczech mamy, tak jak wcześniej mówiłem, 5 głównych loży. To jest nasza loża, czyli Orden, później są Afambruda. Może zacznę inaczej. Są nasze loże, czyli Orden. Pracujemy do 10 stopnia. Następnie są AFAM loże, które pracują tylko do 3 stopnia. Następnie są loże Drei Weltkugel, czyli 3 globusy, tak? 3 globusy. Kule ziemskie globusy. Tak, kule ziemskie, 3 globusy, dokładnie. Oni pracują do 15. Później są loże amerykańsko-kanadyjskie. To są loże, które utworzyli żołnierze, którzy stacjonowali tu po II wojnie światowej. Oni żyją jeszcze nadal, dlatego mają jeszcze swoje loże. I oczywiście są loże angielskie, czyli Anglików, którzy żyją tak samo w Niemczech. I każdy z tych rytów, tych 5, ma swoją główną lożę, czyli tą lożę narodową. I najczęściej są, można powiedzieć, wszystkie są w Berlinie. Wszystkie są w Berlinie. Ale próbując nawiązać kontakt inaczej, jeżeli ktoś z zewnątrz, Wielka Loża Narodowa Polski chce nawiązać kontakt, powiedzmy, rytu szwedzkiego, czy tam innego rytu, próbują nawiązać kontakt teraz z lożą w Niemczech.
i jest 5 głównych loży. I teraz nie wiedzą z jaką. Dlatego wszystkie 5 głównych loży doszło do takiego porozumienia i utworzyli jedną lożę, która nie jest wielką narodową lożą, tylko ja to sobie też tutaj taką ściągę zrobiłem, przetłumaczyłem. To jest, ona się nazywa Zjednoczenie Wielkich Lóż Niemieckich Bractwa Masońskiego. Tak nazywa się ta główna loża. I ta loża ma funkcję takiego jakby głosu na zewnątrz. Do tej loży nie można należeć. W tej loży wybierani są oczywiście mistrz loży, senat, konwencja, która zarządza, powiedzmy, tym głosem na zewnątrz, ale w tej loży nie ma mistrza, powiedzmy, tej loży, tylko co 3 lata wybierani są mistrzowie z tych 5 głównych loży. Czyli może być tak, 3 lata może być, głównym mistrzem może być mistrz z Orden Loży, czyli z loży, do której należy, 3 lata może być mistrz z Afam Loży, 3 lata może być mistrz tam z innego rytu. Co jest, oczywiście my jesteśmy takim, powiedzmy, na ilość braci jesteśmy taką liczbą średnią w Niemczech, ale od kilku lat mistrzem tej loży jest akurat brat z Orden Loży. A to ilu, bo 500 lóż to jest bardzo dużo, to ile się szacuje, nie wiem czy wiesz w ogóle, ilu może być tak pira za oko masonów w Niemczech? Ja tak nawiążę jeszcze raz może do tego tematu II wojny światowej. Przed II wojną światową było 80 000 braci, loży regularnych, powiem jeszcze raz, tak? 80 000. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć wam bardzo dokładnie i mogę to nawet powiedzieć. Na dzień dzisiejszy mamy prawie 18 000 braci z tych 5 głównych loży. I teraz co roku wychodzi taka książka dla braci, którzy podróżują, tak jak ja, bardzo dużo. W tej książce to jest Jahresbuch 2022, czyli książka 2022, tylko że dane w tej książce są zawsze z ubiegłego roku, czyli ze stycznia 2021. I w styczniu 2021 było w niemieckiej masonerii w Afam Loże, czyli ci, którzy pracują do 3 stopnia, oni oczywiście przyjmują, może tak krótko, ta loża przyjmuje, tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, wszystkich, można tak powiedzieć, ja? Czyli i muzułmanów, i ludzi, którzy nie wierzą, i ludzi, którzy wierzą, i ludzi, którzy wierzą inaczej, i ateistów. Religia nie gra tam w ogóle tego pryncypu, czyli najważniejszych rzeczy. Czyli do tych lóż należy obecnie w 2021 roku, w styczniu, to są daty, 9659 braci i mieli 286 loży. Nasz szwedzki ryt 3350, 101 loży. 3 globusy, czyli Dreifweltkugel, 827 braci, 47 loży, AFGL, czyli czyli amerykańsko-kanadyjskie loże, 945 braci, 49 loży i loży Anglików mieszkających w Niemczech, 459 braci, 18 loży. Imponujące liczby, przyznam, jak na polskie realia, bo no niestety w Polsce nie dokopałem się jeszcze do statystyk, ale chyba nie ma takich, że byłyby gotowe wszystkich obediencji, kto ilu ma członków, ale gdzieś spotkałem się z informacją, że no nie będzie masonów w Polsce więcej niż 1200, więc jednak wasza ilość 18 000 to jest nieba ziemia. Tak. Jak znam braci przykładowo, którzy można powiedzieć są troszeczkę starszymi braćmi i słyszeli o tych czasach, kiedy było 80 000 masonów, to już była bardzo duża liczba. A muszę szczerze powiedzieć, że odwiedzam bardzo często Szwecję. W Szwecji jest jeszcze więcej masonów jak w Niemczech, a Szwecja jest mniejsza od
Niemiec. I w Szwecji jest prawie szwedzki ryt w 90%. Jest No, największa loża naszego rytu znajduje się właśnie w Szwecji, a w Niemczech w Hamburgu. okej, dobra. Andrzej? Bez stresu. Się zasłuchałeś, widzę. Zasłuchałem się tak, bo te liczby są takie, no, nie do przełożenia na nasze warunki. Jeszcze. Może wrócę bardzo krótko, jeżeli mogę, oczywiście, Oczywiście. do tego pytania, jak w ogóle znalazłem tą lożę. Oczywiście u mnie był przypadek, ale loże masońskie w Niemczech przez ostatni czas próbują pokazać się więcej na świat i organizowane są różne wystawy o lożach i na przykładowo nasz ryt robi teraz takie książki o masonerii naszego rytu, gdzie jest wszystko opisane bardzo dokładnie. Przykładowo tak samo jak ile nasz ryt ma loży, czyli 100 loży Johannes, 27 Andreas, 14 kapitel. Później czym jest masoneria i właśnie teraz przypomniało mi się z tym pytaniem, dlaczego właśnie szwedzki ryt. Na samym końcu tej książki, czy może tej broszury, można tak powiedzieć, o tym naszym rycie, jest faktycznie jedno zdanie, jak zostać man Freimauer, czyli jak można zostać masonem. I tam oczywiście jest napisane, że to jest braterstwo, takie rzeczy. Później Ablauf und Aufnahme i tutaj faktycznie pisze, teraz mi się tak przypomniało, że są różne loże w Niemczech i są różne ryty i są różne modele Aufnahme, czyli tego inicjacji. To już piszą właśnie na takich broszurach. I jeżeli nie pasuje się do tego rytu, to loża znajdzie dla ciebie odpowiedni ryt. Czyli tak jak mówiłeś, te pierwsze 3 stopnie to jest taka jakby sortownia, można powiedzieć. Każdy może wejść, a potem decyduje się do którego rytu, do której loży ta osoba pójdzie, tak? Znaczy te pierwsze 3 stopnie? Nie. Powiem może jak to wygląda. Może w ten sposób. Praca loży w miesiącu. Nasza loża, czy inaczej, w naszej loży spotykają się bracia raz w tygodniu. Jest to zawsze wtorek. Pierwsza środa miesiąca, każdego miesiąca nazywa się Gästeabend. I właśnie w ten dzień zapraszani są ludzie z zewnątrz, którzy są zainteresowani masonerią. Dla nich jest tworzony tak jakby taki Bruderabend, czyli wieczór dla braci. Jest czytany fotrak, później mała dyskusja, trwa to powiedzmy od godziny 20 do, ten oficjalna część, od 20 do 21:30 i później o 21:30 jest oficjalna część zamknięta i ludzie, którzy są zainteresowani masonerią, mogą zadawać pytania, jak to wszystko wygląda, czym jest masoneria, czym się interesuje oczywiście, w którym kierunku idzie. I właśnie na tych spotkaniach, bo nie można przyjść na 1-2 spotkanie i zostać masonem, w naszym rycie trzeba już taki, można powiedzieć, Gästeabend trzeba odwiedzać przez 2 lata mniej więcej, czyli z przerwami, można powiedzieć, 20 razy trzeba odwiedzić już tą lożę jako gest. Oczywiście my musimy wiedzieć, co to jest za człowiek, musimy go lepiej poznać. I podczas tych spotkań z takim kandydatem, po tym, jak on siebie opisuje, kim jest, co wierzy, co robi, możemy od razu wiedzieć, czy będzie pasował do naszego rytu, czy zaproponujemy po prostu mu, żeby pracował w innym rycie. Ale czekaj, bo też żebyśmy dobrze tutaj słuchaczom wyjaśnili, bo w rycie szkockim dawnym i uznanym tutaj w Polsce mamy tak, że jest
O tak, że w lożach jest tak, że są 3 pierwsze stopnie uczeń, czeladnik, mistrz, ktoś tam się nazywa loże świętojańskie albo loże błękitne i później ma się te loże wyższych stopni i zależy od obediencji, albo są to osobne, albo te same. I Ryd Szkocki dawniej uznany ma 33 stopnie. To jak to jest w tym rycie właśnie szwedzkim? Jakbyś tak to powiedział, może żebyśmy to... bo tam jest mniej stopni. U nas jest, oficjalnie jest 10 stopni, 10 stopień jest najwyższy, ale jest u nas też 11 stopień. 11 stopień jest bardziej funkcją. Pełniąc funkcje wyższe w 10 stopniu, czyli przykładowo Kapitelmeister, czyli mistrz kapitel, czy inny, otrzymuje się później ten stopień 11. Jak to wygląda? Oczywiście mamy tak samo 3 pierwsze stopnie. Jest to Johannes Loży, czyli loża świętego Jana, ta niebieska loża. Jest u nas tak samo. O tym, co wcześniej mówiłem, to jest przygotowanie takiego kandydata, czyli te 2 lata. Później zaczyna ten kandydat, jeżeli jest oczywiście inicjowany, zaczyna on od tej niebieskiej loży, czyli 3 pierwsze stopnie, uczeń, czeladnik, mistrz. Na tym jest koniec, można powiedzieć, koniec tej niebieskiej loży. I taki kandydat, jeżeli chce, normalnie mówi się, każdy mason musi iść dalej, żeby się rozwijać, prawda? Zostaje dalej w naszym rycie, tylko musi przejść do kolejnej loży, czyli kolejną lożę mamy, tak jak na przykład w Bremen, ja mam to najbliższą, dlatego należy też do tej w Bremen. Jest to loża świętego Andrzeja i tam dostaje się kolejne 3 stopnie. Zaczyna się znowu od ucznia, czeladnika, mistrza, tylko wygląda to trochę inaczej, że podczas jednej pracy dostaje się od razu 2 stopnie, czyli tego mistrza i czeladnika dostaje się, można powiedzieć, podczas jednej pracy. I po zakończeniu tej loży świętego Andrzeja dochodzi się do 6 stopnia i później po tej loży przechodzi się do loży kapitel, której pokazywałem wam wcześniej. I to są już loże, znaczy to są już stopnie w tej loży wyższe. To są takie bardziej już stopnie rycerskie. Muszę troszeczkę uważać, co tutaj będę mówił. Ale powiedzmy w ten sposób, że w naszym rycie nie trzeba zmieniać jakby rytu czy loży, żeby dojść do następnego stopnia, bo wszystkie stopnie są ze sobą razem połączone. Czyli wszystko, co się dzieje w masonerii, nie dzieje się przypadkowo i u nas jest tak, że wszystko jest ze sobą razem połączone. A dopiero to, kiedy dochodzi się do następnego stopnia. Kiedy ja byłem w 1. stopniu, nie wiedziałem nic, doszedłem do 2. stopnia, już widziałem więcej, co nie widziałem w 1. stopniu. Kiedy poszedłem do 3, czy tam doszedłem do 3 stopnia, widziałem już rzeczy, które nie widziałem w 2., 3. i widzi się cały czas to połączenie. Kiedy teraz jestem w 5., widzę już rzeczy, które nie widziałem wcześniej w 3., 2. i 1. Czyli to rozwija się cały czas dalej. Czyli nie ma tego końca. Jest wszystko razem ze sobą połączone. Przykładowo jest w tych lożach, o których wcześniej wspomniałem, ten AFAM, oni pracują tylko do 3. stopnia i u nich jest całkowicie koniec, takie no, tylko przykładowo. Jeżeli ci bracia chcą się rozwijać dalej, muszą przystąpić do szkockiego rytu. Ale jest tak w Niemczech, że w Niemczech nie ma niebieskich loży szkockiego rytu, czyli 1., 2., 3. stopnia, czyli muszą najpierw pracować w tym AFAM loży do 3. stopnia i wtedy przechodzą do rytu szkockiego i mogą pracować do wyższych stopni. U nas jest jeszcze takie porównanie naszych stopni. My możemy oczywiście też przystępować do loży szkockiego rytu. Jest tylko takie porównanie, że przykładowo byliśmy raz na pracach, dlatego powiem tak przykładowo, u nas 9. stopień to jest 24 w szkockim rycie, a 10. jest ten 33.
Tak, dla wszystkich, którzy też będą chcieli zobaczyć to porównanie, to ja właśnie powiem, że pod wideo będzie link do strony oczywiście wolnomularstwo.pl, gdzie właśnie mamy tą informację, o której tutaj Paweł nam teraz mówi, czyli to porównanie tych rytów szkockich, a właściwie stopni szkockich, ale faktycznie jest tak, że też właśnie znalazłem to wcześniej, że ten 9 to taki 24, nie? Tak właśnie jest. Dlatego trzeba też nieraz jak się jedzie na pracę ze szwedzkiego rytu do szkockiego rytu, bracia pytają, w którym stopniu jesteś. Jeżeli się na przykład jest w 6. czy tam w 7, jest to porównanie i mówią, ok, możesz wziąć udział w tej pracy, albo mówią, no nie możesz. Ale my oczywiście wiemy to, do jakich stopni możemy odwiedzać inne loże. Mhm. No tak. A może coś nawiążemy do tego filmiku, który nam przesłałeś, w którym to obecny kanclerz wypowiadał się na temat To masowego. czekaj sekundkę, ja ci przerwę, Andrzej. Teraz też pod dołem macie materiał po niemiecku, właśnie o którym tutaj Andrzej chce nawiązać, więc jeśli jeszcze nie patrzyliście na te linki, które dajemy na dole, warto sobie ten nasz materiał na sekundkę przerwać i zobaczyć ten film, tam chyba 7 minut trwa, jak dobrze pamiętam, żeby wiedzieć, o czym tutaj Andrzej teraz będzie mówił. Z racji tego, że u mnie z niemieckim kiepsko, więc tutaj daję w 100% pole do popisu Andrzejowi. Słuchamy cię. Tak, no obecny kanclerz mówi tam o próbach, które zostały podane na Europa. To nagranie było sprzed 5 lat bodajże, nie było nagrane teraz. Tak. No i w ciągu tych 5 lat trochę tych prób narosło. Chociażby ostatnia epidemia, która wybuchła na świecie, czy chociażby konflikt na Ukrainie w tym momencie. I moje pytanie jest takie, jaką rolę w tym świecie teraz pełnią wolnomularze? Jakie ich wartości mogą pomóc w rozwiązaniu tych wszystkich problemów? Powiem szczerze, że to jest bardzo ciężkie pytanie. Jak wolnomularze mogą pomóc? Może odpowiem inaczej na to pytanie. Powiem, co my robimy w tym kierunku. Nasza loża Delmenhorst, nasza loża, czyli moja matka loża, czyli w której zostałem inicjowany, jest w mieście Delmenhorst i kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, oczywiście chcieliśmy jako masoni, wolnomularze, chcieliśmy pomóc uchodźcom, pomóc ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Dostaliśmy list z głównej loży naszego rytu z Berlina, która napisała, że jeżeli nasza loża, czyli każda jedna loża, która płaci jakieś tam pieniądze na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, to główna loża podwoi tą sumę. Czyli jeżeli wpłacimy 1000 euro, oni prześlą dalej 2000. Ale doszliśmy do wniosku, że pieniądze, jeżeli przekażemy te pieniądze, chcemy też wiedzieć, co z tymi pieniędzmi się dzieje. Bo jako masoni pomagamy bardzo dużo wielu organizacjom, Domu Dziecka, Caritasowi, Czerwonemu Krzyżowi. Mieszkamy tutaj przy mieście portowym, pomagamy też dla Johanitas, to są takie pomoc dla ludzi, którzy mają problemy na wodzie. Można powiedzieć, że przekazujemy wiele pieniędzy. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby przekazać te pieniądze osobiście jako loża wolnomularska dla organizacji w Polsce. No i znaleźliśmy miasto partnerskie, Lublin. Oczywiście jako masoni wiemy, że w Polsce też istnieją loże wolnomularskich. Próbowaliśmy znaleźć lożę w Polsce koło Lublina. Akurat tak się stało, że też w Lublinie jest loża wolnomularska. Nawiązaliśmy kontakt z tą lożą, aby po prostu uzyskać więcej informacji, czego potrzebuje to miasto Lublin. Bo czytając w internecie wiadomości czy gazety, oczywiście otrzymujemy wiele informacji, ale każdy chce pomóc na ten cel, gdzie ta pomoc jest naprawdę potrzebna.
No i nawiązaliśmy ten kontakt z lożą w Lublinie, zebraliśmy troszeczkę tam pomocy humanitarnej, jedzenie, kule, opatrunki, jakieś tam wózki inwalidzkie. Oczywiście nasza loża zebrała też parę tysięcy euro wśród braci i pojechaliśmy do Lublina i przekazaliśmy to do Caritasu i dzięki pomocy braciom z Lublina pokazali nam fundację, która pracuje bezpośrednio z pomocą na Ukrainie, czyli te pieniądze, które przekazaliśmy, nie szły tam przez 10-15 rąk, tylko poszły bezpośrednio dla tych potrzebujących. O tym naszym wyczynie, czyli tym, co żeśmy zrobili, poinformowaliśmy panią prezydent Gerlach Delmenhorstu i była ona zachwycona tym, co zrobiliśmy. Powiedziała, że naprawdę masoneria działa bardzo szybko, szybciej jak wszyscy politycy. Coś się dzieje, jest plan, tydzień czasu, wszystko jest zorganizowane i działamy. I muszę powiedzieć szczerze, że pani prezydent Delmenhorstu napisała nawet list z podziękowaniami dla nas i dla loży w Lublinie za tak wielki gest, że chcemy coś po prostu zrobić jako wolnomularstwo. Nawiązując do tego filmu teraz, o którym wcześniej mówiliśmy, politycy w Niemczech nie mają w ogóle żadnego problemu z masonerią. Muszę szczerze powiedzieć, że nawet są dumni, że istnieje coś takiego jak masoneria. Masoneria pomaga naprawdę w Niemczech i na świecie oczywiście też. Pomaga w wielu inicjatywach. Mieliśmy w zeszłym roku powódź na wschodnich Niemczech. Tak samo loże masońskie zebrały wiele tysięcy euro i pomagaliśmy też ludziom, którzy zostali bez dachu nad głową i nie mieli co jeść, nie mieli gdzie spać. Każdy polityk wie o tym w Niemczech i dlatego są naprawdę dumni z tego, że mają taką organizację jak masoneria. Dlatego Olaf, czyli ten prezydent kanclerz Niemiec, podziękował właśnie tej masonerii. To było wywiad, tak jak mówisz, Andrzeju, 5 lat temu. On był jeszcze wtedy prezydentem Hamburga i właśnie dziękował masonom za to, że istnieją i tak działają w Niemczech. Mhm. Czekaj, Andrzejku, zanim ty dalej o tym filmie, to ja oczywiście pojawia mi się milion pytań, szczególnie pierwsze, czyli już powiedziałeś na samym początku, że loże wolnomularskie, czy albo raczej wasze siedziby są widoczne i to nie jest tak, że gdzieś tam malutki znaczek nad drzwiami, to nie ma też problemu, tak jak we Francji, z tego co zdążyłem już się zorientować. Ogólnie nikt nie ma problemu z tym, że masoneria jest i te teorie spiskowe są u was mniejsze, rozumiem, tak? W sensie nie ma tak dużo nawarstwień tych teorii spiskowych o masonach. Oczywiście teorie spiskowe są, bo wracając teraz do tych spotkań dla ludzi, którzy są zainteresowani masonerią, czyli te spotkania pierwsza środa miesiąca w loży, trzeba nieraz posłuchać, o czym mówią ci ludzie i co nam opowiadają o tym, że masoneria ma loże na Księżycu i oni mówią to naprawdę, wierzą w to. O teoriach płaskiej ziemi i że to wszystko masoneria, nie wiem, wie o tym, ale nie chce tego dalej mówić. Zawsze odpowiadam na to pytanie, co zmieni to, czy ziemia jest okrągła, czy płaska. Jutro muszę tak wstać do pracy, zapłacić podatki i nie zmieni to niczego. Nie ma takiego, znaczy masoneria w Niemczech naprawdę nie ukrywa się i nie ma z tym problemu, żeby nie wiem, chować się z tym wszystkim. Powiem szczerze, kiedy byliśmy w Lublinie, odwiedziliśmy loży w Lublinie, zrobiliśmy parę zdjęć miasta Lublina, oczywiście loży, bo chcieliśmy tutaj braciom w naszej loży pokazać, po co pojechaliśmy, jak wygląda loża w Polsce i tak dalej. Zrobiliśmy takie sprawozdanie i pokazaliśmy im budynek tej loży. Oni się pytali nas, to gdzie jest ta loża? No tutaj, to jest na zdjęciu. Jak? Gdzie? Tutaj? Tak. A czemu tam nie ma żadnych symboli? Byli tacy po prostu zaskoczeni. Mówimy, no w Polsce jest troszeczkę tak inaczej. Myślę, że na pewno zaraz by jakieś wyzwiska, symbole były pościągane, pomalowane farbami.
Dlatego ja zrobiłem taki mały kanał na YouTubie, tylko że robię go sam i nie jestem profesjonalistą. Zrobiłem go właśnie specjalnie w języku polskim i pokazuję, jak wyglądają loże w Niemczech. Tych loży jest naprawdę dużo. W samym Bremen, jeżeli ktoś by chciał pracować, jest około 8 budynków i 12 loży, 7 różnych rytów. Mhm. I te budynki można, przykładowo, jeżeli ktoś kiedyś będzie miał ochotę zobaczyć właśnie na moim kanale ten film o tych lożach masońskich Bremen. Te loże to są, tak jak mówię, z pełną symboliką. Tam jest cyrkiel, węgielnica, księżyc i słońce i pentagram i heksagram i to wszystko. I te budynki nie są ani malowane sprayami, czy tam obrzesane farbami. One stoją tam, są czyste, zadbane i dla nikogo nie jest to żaden problem. Okej. Andrzejku? No w tych komentarzach pojawiło się tam trochę takich, że tak powiem, uwag na temat słów tego obecnego kanclerza, że teraz to wszystko jasne, tak jak wspomniałeś, że są ci, którzy wierzą w płaską ziemię i tym, że masoni rządzą światem, tak? Także Tak. jednak jest taki margines tej społeczności, która tego nie toleruje. I co byś powiedział takim ludziom, tak ogółem? Dlaczego to nie jest prawda, czy też jakby to ująć? Dlaczego to nie jest prawda? Myślę, że jak to się mówi, boimy się tego, czego nie znamy. I moim zdaniem, jeżeli nie znamy masonerii, nie znamy tych masonów, boimy się tego i opowiadamy jakieś, nie wiem, bajki, utwarzamy jakieś historie. Co ja zauważyłem na przykład w Polsce, nie chcę tutaj nikogo krytykować, wielu ludzi zauważyło, że właśnie na tej krytyce można zarobić też dobre pieniądze. I myślę, że ci ludzie nawet nie wierzą w to, co piszą, czy co mówią, ale zauważyli, że przynosi to bardzo dobry zysk i robią to po prostu. Ja obejrzałem raz jeden film pewnego pana profesora i skomentowałem go i moje komentarze zostały usunięte. Jak przeczytałem komentarze pod jego filmem, tam były tylko najlepsze komentarze. Masoneria jest najgorsza, masoneria jest wszystkiemu winna i nie widziałem tam ani jednego pozytywnego komentarza. Jak mówię, moje komentarze zostały absolutnie wycofane. Na tym filmie naprawdę byłem załamany, jak to widziałem. Masoneria pracowała z Hitlerem, wyżynała ludzi, to było coś strasznego. I jak ludzie oglądają coś takiego, później przekazują takie informacje dalej, to jest naprawdę coś strasznego. Dlatego w Niemczech postanowili wszystkie loże bardziej otworzyć się do ludzi. Tak jak mówię, jeżeli jest otwarta loża, jest to pisane w gazecie, pokazywane w telewizji. Niektóre loże robią też takie otwarte drzwi raz w roku. Otwierają loże i każdy może sobie przyjść, zobaczyć, jak wygląda ta świątynia, jak gdzieś spotykają się te bracia. Przykładowo ten ryt amerykańsko-kanadyjski raz w roku robią otwartą pracę w pierwszym stopniu. Czyli przychodzą ludzie z ulicy i mogą zobaczyć, jak pracują ci masoni. Ile kus zażynają podczas pracy, ile wybijają i można wszystko zobaczyć. To dla wszystkich oczywiście link do kanału Pawła też macie pod spodem, pod tym materiałem, a także to w Polsce nazywa się to białe prace. Też bywają, bo rzadko, z racji tego, że większość masonów się w Polsce nie ujawnia, ale zdarzały się, to wiemy od Tadeusza Cegielskiego, że to u nas w Polsce właśnie nazywa się białe prace, gdzie może przyjść każdy, ale tak jak mówię, z tego co obserwuję, jakby większość lóż, to jeszcze w tym roku nie było żadnej, patrząc na skalę polską. U nas przykładowo w naszym rycie nie robimy tego z jednego względu. Organizujemy ten Gästeabend, gdzie mogą przyjść goście, ale tylko mężczyźni, niestety. Mogą poznać masonów, porozmawiać z nimi, zadać pytania. Oczywiście, jeżeli są interesowani, mogą tą drogę w stronę masonerii dalej rozwinąć. Ale my nigdy nie pokazujemy swojej świątyni z tego względu, że jeżeli osoba zainteresowana będzie miała naprawdę szansę zostać masonem i podczas inicjacji
Znowu, filmy z YouTube'a, Netflix, jest ściągnięta opaska z oczu. Uważamy, że taka osoba powinna tempel zobaczyć pierwszy raz w życiu podczas swojej inicjacji, a nie znać tego wcześniej. Wtedy zabiera się mu taką, nie wiem, tą część odkrycia. Ja powiem szczerze, ja odwiedzałem też loże na samym początku, świątyni nie widziałem od samego początku, zawsze widziałem tylko drzwi wejściowe. Miałem tam jakieś swoje wyobrażenia, które widziałem, zdjęcia, filmy, jakie widziałem na internecie i to było naprawdę coś, naprawdę to było takie przeżycie, że jeżeli bym widział wcześniej ten tempel, na pewno nie byłoby tego efektu takiego, jaki przeżyłem. Mhm. A mówiłeś właśnie też na samym początku, bo tu też bardzo często staram się podkreślać w tym materiałach, które nagrywam, jak faktycznie, gdyby ktoś był zainteresowany, często nasi rodacy, jak wy za granicą, czyli da się wstąpić, że tak powiem, nie mając żadnego kolegi masona, tak? Że po prostu z ulicy, jakby można było powiedzieć. Oczywiście, że jest taka możliwość. To jest przykładowo jak ze mną. Ja nie miałem żadnego kolegi masona. Zobaczyłem. O którym wiedziałeś. Tak. Napisałem maila. Chyba po 2-3 tygodniach dostałem list z zaproszeniem bo nie wiedziałem, że w ogóle istnieje coś takiego jak ten guest room, czyli wieczór dla gości. Oczywiście zmieniło się to też troszkę. Teraz stoi to też na naszej stronie internetowej. I każdy może to zrobić. Jeżeli ktoś mieszka w jakimś, nie wiem, mieście w Niemczech, musi tylko napisać Freimauer Loże i miasto, czy jeżeli włączy... I oczywiście pokażą mu się te pierwsze loże, które znajdują się w okolicy tego miasta. I trzeba po prostu napisać maila, troszeczkę żeby sobie opisać siebie, zainteresowania i każdy ma szansę dostać takie zaproszenie do loży. Czy zostanie się masonem? Oczywiście to jest już troszeczkę dłuższa droga, ale zaproszenie może dostać każdy człowiek do takiej loży masońskiej i z tym nie ma żadnego problemu. Te grupy nawet tych spotkań dla tych zuchna, czyli dla gości, są zorganizowane przez braci. Zawsze podczas takich spotkań prowadzącym to całe spotkanie zawsze jest brat, który jest w najwyższym stopniu. Jeżeli przykładowo padną jakieś pytania, na które bracia, którzy są w niskim stopniu, jakie znają odpowiedzi, oczywiście nie rytualne, potrafią najlepiej odpowiedzieć. Później jest brat prowadzący, bo właśnie z takich spotkań dla gości pisane są później jakby protokoły i te protokoły są przedstawiane podczas spotkań Rady Mistrzów, w której też jestem. I w takiej Radzie Mistrzów oczywiście taki protokół o osobie zainteresowanej jest czytany, co to za osoba, jak wygląda w ogóle jego zainteresowania, jak często odwiedził lożę jako gość, pisze się jak bardzo jest aktywny. Oczywiście są bracia, którzy obserwują taką osobę, muszę szczerze powiedzieć, notatki i przedstawia się na takiej Radzie Mistrzów i jeżeli mistrzowie zgodzą się z Rady Mistrzów, powiedzą OK, ma szansę, aby przystąpić do loży, można takiej osobie powiedzieć, słuchaj, jeżeli masz ochotę, oczywiście ona musi pierwsza do nas przyjść, jeżeli masz ochotę, a już tutaj mówiłeś parę razy, jesteś zainteresowany masonerią, możesz przystąpić. Jeżeli się zgodzi, wtedy jedzie do niego mistrz loży, jeszcze z jednym mistrzem, odwiedza go w domu, bo w naszym rycie jest tak, że rodzina stoi zawsze na pierwszym miejscu. I wtedy mistrz loży jedzie do domu i spotyka się z partnerem, z partnerką, zależy z kim żyje taka osoba i jest to jeszcze raz wszystko dyskutowane. Nie przez pół godziny, u mnie trwało to prawie 3,5 godziny. Tutaj siedziałem z małżonką i oczywiście mistrz loży odmówił, jak to wszystko się odbywa, że oczywiście to są spotkania i to, o co w tym wszystkim chodzi. I oczywiście moja żona musiała dać na to też zgodę. Jeżeli ona by nie dała zgody, miałbym problem. Tak, żeby później nie było, że mąż wymyka się co tydzień wieczorem i nie wiadomo gdzie znika na parę godzin. Ale tutaj na przykład taki mały żart, nie obrażając tutaj lóż mieszanych, mój mistrz loży powiedział do mojej żony, niech się pani nie martwi, przynajmniej wie pani, że mąż siedzi cały wieczór z mężczyznami i nie ma żadnych...
No tak, no. Oczywiście taki mały żart. Tak? Oczywiście, no wiadomo, że mieszane loże no nie mogą zagwarantować tego samego, tak. Dokładnie. I dlatego było to takie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo troszeczkę już odpowiedziałeś na to pytanie, ale jeszcze stwierdziłem, że będę zadawał swoim gościom to pytanie, bo jest to dla mnie dość ciekawy temat. Czy spotkały cię kiedyś jakieś represje czy nieprzyjemności, gdy ktoś dowiedział się, że jesteś masonem? Tak, nie mówię nawet ze znajomych, ale na przykład jeden z masonów, z którymi rozmawiałem i też będzie gościem tego kanału, powiedział mi, że jego znajomy, jak się dowiedział z jego książki, że jest masonem, to powiedział, że on nie chce mieć z nim więcej nic do czynienia, a podobno byli to przyjaciele i on nie chce nic więcej mieć z nim do czynienia i niech już więcej do niego nie pisze, nie? Czy jakieś takie hardkorowe rzeczy się zdarzyły, czy raczej nie? Ja osobiście nigdy nie miałem takich problemów. Powiem szczerze, że może dużo ludzi nie wie o tym, że jestem masonem. W pracy wie mój szef, kilku kolegów z pracy, tutaj ze środowiska sąsiadów, paru sąsiadów wie też o tym, ale nigdy nie miałem takiego problemu, że ktoś, tak jak nie wiem, pokazywał mnie tam w palce i mówił, o, mason i nie wiadomo co, ale tak jak już wcześniej mówiłem, troszeczkę taki respekt. O, to ty jesteś ten Illuminati, to na pewno teraz wiem dlaczego to, teraz wiem dlaczego tamto i troszeczkę oczywiście są takie dogadywania, ale to jest tylko bardzo krótkie, nie miałem z tym żadnego problemu. Mam kilku kolegów z loży, którzy nie chcą się ujawniać w pracy i na przykład koledzy, nawet sąsiedzi nie wiedzą tego, że są masonami i w momencie, kiedy jadą na pracę, nie ubierają się w domu, nie przygotowują się do tej pracy, przebierają się w loży. Bo akurat, jak to się mówi, takie spotkania przy obiedzie w pracy, padły jakieś tam tematy z kierunku masonerii i po prostu słyszał o czym, jak mówią ci ludzie, znaczy jak się wypowiadają na temat masonerii i powiedzieli po prostu, my nie ujawniamy się. I dlatego ja na przykład z tym nigdy nie miałem problemu. A wspomniałeś jeszcze wcześniej, że przekazaliście te środki do Caritasu, tak? Tak. Czyli nie ma jakiegoś większego konfliktu między organizacjami typowo kościelnymi a wolnomularstwem. Nie, jak mówiłem wcześniej, może powiem jak funkcjonuje loża, bo akurat to mogę powiedzieć. Powiem to na przykładu naszej loży. W naszej loży jest 67 braci. Wiek od 22, najstarszy brat jest w wieku 90 lat, skończył to chyba w lutym, 90 lat, średnia wieku 40 lat. Nasza loża, jak już mówiłem, budynek tej loży jest całkowicie spłacony. Nie ma na to kredytu, my nie płacimy za ten budynek żadnego kredytu, nie wynajmujemy. Ten budynek jest nasz. Na dole w tym budynku jest restauracja, czy bar i ten bar wynajmujemy. W tym budynku mamy też mieszkania, które też wynajmujemy. To są pieniądze, które wpływają do loży. Oczywiście płacimy też składki roczne. Te składki, nie powiem dokładnie ile my płacimy, ale powiem tak, składki w Niemczech zaczynają się od 380 do 1000 euro rocznie jako członek masonerii. Oczywiście prace w loży typu inicjacja czy inne prace, gdzie spożywa się posiłki, za te posiłki tak samo trzeba zapłacić, nic nie ma za darmo. Do tego są skarbonki przy każdym spotkaniu. Spotykamy się raz w tygodniu we wtorek, w każdym miesiącu. Jest skarbonka, do której oczywiście każdy wrzuca od centa do euro ile może i te pieniądze zbierają się do pewnego worka. I my nie jesteśmy firmą, tylko w Niemczech jesteśmy zarejestrowani jako klub. I nie możemy zbierać z tych pieniędzy, bo po prostu dostaniemy od państwa takie podatki do zapłacenia i dlatego my te pieniądze rozdajemy. Powiem w ten sposób.
I jak wcześniej wspomniałem, rozdajemy na różne organizacje. Mamy organizacje takie stałe, gdzie dajemy na przykładowo na dzieci, na szpital, znaczy to jest tak, szpital, oddział w szpitalu dzieci z rakiem, mówi się po polsku, nie chcę teraz powiedzieć. Powiedz po niemiecku, Andrzej, myślę, że da radę nam pomóc. To chodzi o dialuzę für Kinder. Chemioterapia dla dzieci. Dializa, chemioterapia, no. Chemioterapia, dializę. I na przykład przekazujemy to dla oddziały szpitalne, gdzie leżą dzieci z nowotworem. Przekazujemy to na ludzi biednych. I zebraliśmy też sumę i chcieliśmy, tak jak mówiłem, chcieliśmy te pieniądze przekazać dla organizacji w Polsce, ale chcieliśmy wiedzieć dla kogo. Dlatego pojechaliśmy tam osobiście i dlatego nie mamy żadnego problemu tam, tak samo w Niemczech z Czerwonym Krzyżem, czy z Johanitas, czy z innymi organizacjami. Przekazujemy te pieniądze cały czas. Dlatego też w Polsce przekazaliśmy te rzeczy i dla Caritas i znaleźliśmy w Polsce też jedną organizację, która okazała się bardzo pewną organizacją. Ona pisze co miesiąc berichty, czyli sprawozdania, na co przekazują te pieniądze. Można to wszystko sprawdzić i przekazaliśmy to tak samo tej organizacji. A tak się jeszcze teraz zastanawiam, bo mówiliśmy tu już o tym, że troszeczkę o tych teoriach spiskowych, też o tym, że politycy wielokrotnie pokazują, że masoneria jest potrzebna, co mówił Andrzej i co mówił Olaf, w sensie pan kanclerz Niemiec. A powiedz mi, co byś powiedział takim osobom, które zastanawiają się w ogóle, czy masoneria to ich droga, czy warto wstąpić, wiesz, na zasadzie takiej, że faktycznie stwierdzają, że wartości, które przedstawiamy, które można znaleźć w regułach zakonnych, czy to polskich, czy niemieckich, czy francuskich obediencji, są zgodne z ich przekonaniami, ale zastanawiają się nad samą organizacją w sobie. Co byś takiej osobie szukającej mógł powiedzieć? No, chociażby na przykład, która przyszła na to spotkanie wasze otwarte i mówi, że kurczę, to niby mi się podoba, ale gdzieś nie jestem pewien co do samej organizacji. Ja myślę, że takie pytania zadają goście, którzy odwiedzają naszą lożę, zadają bardzo często te pytania. Oczywiście każdy myśli, że masoneria to oczywiście po przystąpieniu do masonerii dostaje się złotą kartę Visa z milionami na koncie i wszystko funkcjonuje dobrze. Ja zawsze odpowiadam takim ludziom, jedynym bonusem czy plusem do przystąpienia masonerii finansowej, powiedzmy w ten sposób, jest to, że otrzymuję kontakt do 17 000 braci w całych Niemczech. I teraz myśląc logicznie, co daje mi taki kontakt? 17 000 braci w całych Niemczech. Bardzo dużo. Wielu masonów zmienia pracę, nie pracują zawsze w jednym mieście, zmieniają przykładowo miasto. Co robię jako pierwsze? Szukam loży. Jak znajdę lożę, są moi bracia. Jeżeli są moi bracia, wiem, że to są ludzie zaufani, że nigdy mnie nie okłamią. Takie coś odczułem zaraz po samej inicjacji, gdzie odwiedzałem inne loże, oczywiście naszego rytu. Ja widziałem tych ludzi pierwszy raz w życiu, a czułem się, jakbym znał ich 1000 lat. Samo to otwarcie, jak nikt nie zaczynał, jak to się mówi, takiej pierwszej rozmowy, kim jesteś, co robisz, wszyscy byli od razu otwarci. I to jest to wspaniałe w tej masonerii. Przykładowo też słyszałem teorię spiskowe, masoneria to rządzi światem, ale patrząc krótko, przy 18 000 braci w Niemczech, przy różnych pracach, jakie oni wykonują, mówię w Profama Welt, lekarze, adwokaci, dentyści, murarze, architekci i tak dalej. Co zrobię jako pierwsze, budując dom? Pójdziesz do brata. Pójdę do brata, bo wiem, że mnie nie oszuka. Zrobi mi projekt, doradzi mi, albo powie, słuchaj, nie wiem, skorzystaj z usługi mojego kolegi, jest tańszy.
będę miał problem, nie wiem, z prawem. Oczywiście masonerii to jest też jedna z podstaw. Przystępując do masonerii nie można mieć problemów z prawem wcześniej. Ale jeżeli będę miał problem, nie wiem, z sąsiadem przykładowo, bo postawiłem płot i weszłem 20 centymetrów na jego ziemię i podam mi, gdzie pójdę, jakiego adwokata wezmę? Wezmę swojego brata. I bo wiem, że brat mi dobrze doradzi, albo powie mi, słuchaj, ja nie jestem przykładowo fachowcem w sprawach tam, nie wiem, kłótni z sąsiadem, bardziej w rodzinnym, ale mój kolega albo nasz brat, nie wiem, z Hamburga może ci pomóc. Oczywiście jest to wszystko powiązane i jest to ten łańcuch braterski, że każdy sobie pomoże i tym ludziom mogę zaufać i mogę z nimi rozmawiać otwarcie. Dlatego ta masoneria jest właśnie tym bonusem. Mam ludzi naprawdę zaufanych, ludzi, przed którymi potrafię się otworzyć i mogę im zaufać. To jest coś wspaniałego. Jeżeli ktoś coś szuka, właśnie masoneria jest to. Dlatego jak wspomniałem na samym początku, ja byłem w tym Schützenverein, czyli w klubie strzelców, braterskim i to wszystko, co nie było dla mnie. A w masonerii naprawdę odnalazłem się. Dlatego, jak na początku już powiedziałem, jestem w wieku 42 lat, ale jestem młodym bratem, bo byłem inicjowany w 2019 roku, ale jestem już w loży wyższych stopni, jestem w Radzie Mistrzów Loży, jestem w loży Fryderyk, czyli ten Forschung Loży i moje życie jako mason jest takie bardzo aktywne, dlatego doszedłem też tak daleko, można powiedzieć. Znam braci, którzy byli przede mną inicjowani i są jeszcze w drugim stopniu, a ja już jestem troszeczkę daleko. Dziękuję ci bardzo. Tak, jeszcze chciałbym krótko dodać, co jest właśnie też bardzo fajne, jeżeli osiąga się ten 3. stopień i można zacząć podróżować po innych lożach. Można podróżować też po świecie. My odwiedzamy bardzo dużo loży w Danii, w Szwecji i w Szwajcarii i bardzo często jeździmy do Holandii. Są naprawdę super bracia. Jest oczywiście nowe otwarcie na nowe kontakty. Jeżeli wiem, że jestem w Holandii i nie wiem, popsuł mi się samochód, czy nie wiem, ukradli mi portfel i nie wiem, co dalej zrobić, co zrobię? Wiem, że zadzwonię po tych braci i zawsze mi pomogą. To jest ciekawe, co mówisz, że faktycznie wiesz, że tym ludziom możesz ufać, choćby nie wiem co. To jest ciekawe. Andrzeju? Tak, ja jeszcze mam jedno tylko pytanie. Odnośnie tej loży Fryderyk, tam się doszukaliśmy informacji z tego, co wysłałeś, że to jest Fryderyk 1313, tak? Tak. Co to 1313 oznacza? To 1313 to jest numer loży. Każda loża ma swój numer. Aha, czyli to nie jest żadne... Nie, to jest matrickel numa loży. Aha. Bo już przyznam, że z Andrzejem oczywiście robiąc research przed materiałem znaleźliśmy o tym, że to anielski numer i tak dalej, więc to nie ma... Nie. A loża Fryderyk jest lożą założoną przez króla z Danii, Fryderyka VII, dlatego się nazywa loża Fryderyk i została ona założona w XIX wieku do badania naszego rytu dogłębnie. I my jesteśmy takimi jakby archeologami naszego rytu. Czyli pracuje jako mason, ale pracuje też bardziej wgłębnie, dlatego można powiedzieć awansuje tak szybko też w moich stopniach, bo moja wiedza jest bardzo zagłębiona, dlatego nieraz muszę się ugryźć w język, żeby za dużo nie powiedzieć. W naszym języku masońskim mówi się, zanim zacznie padać deszcz, bo można powiedzieć, całe moje otoczenie, czy prawie wszyscy moi znajomi w 90% są tylko masonami. Tak zamknął się mój świat i dlatego mówię, muszę czasem uważać, co mówię. I właśnie ta loża Fryderyk jest taką lożą archeologów, która bada nasz ryt, dokładne korzenie. Odnajdujemy nowe loże, które mają już przykładowo numer -1, ponieważ była loża numer 1, ale znaleziono jeszcze starszą lożę, która dostała numer 0 i znaleźliśmy jeszcze jakąś starszą lożę, która ma numer -1 i pochodzi z XIV wieku.
Wtedy jedziemy tam i jak archeolodzy odkrywamy zwoje, patrzymy, czy faktycznie symbole, które tam znaleźliśmy, pasują do naszego rytu. Jeżeli znajdziemy, szukamy jakichś książek, jacy bracia odwiedzali w tą lożę i tak dalej. Jest bardzo ciekawą lożą. W tej loży nie pracuje się normalnie, jak w każdej jednej loży, to jest bardziej taka loża dla masonów o masonach, w ten sposób. To dla tych, którzy oglądają wszystkie odcinki mojego kanału, już na pewno trafili. U nas w Polsce się mówi na to, że są masoni praktykujący i są masonologowie, czyli ci, którzy zgłębiają wiedzę o masonach i bardzo często jest tak, że mason nie jest masonologiem, czyli najbardziej znany polski masonolog, który już rzeczywiście nie żyje, profesor Ludwik Haas, on nigdy nie był inicjowany, a miał przeogromną wiedzę, oczywiście teoretyczną, no bo nie uczestniczył w pracach, ale jest jednym z najbardziej uznanych naukowców badających masonerię, więc u nas tak to się właśnie nazywa w Polsce, że mówimy mason i masonolog. Więc jesteś jednym i drugim. Jestem jednym i drugim, tak. Oczywiście w loży też mamy braci, którzy odwiedzają loże nie tak aktywnie, czyli nie co tydzień, przyjeżdżają tylko na pracę, na końcu, może inaczej. Nasza loża pracuje, jak wcześniej już mówiliśmy, pierwsza środa co wtorek, później jest pierwsza środa miesiąca jest gestam, czyli wieczór dla gości i każdy ostatni piątek miesiąca jest praca pierwszego stopnia. Instrukcjon loży nazywa się. To jak w Polsce, jak mówiłeś, jak to się nazywa, biała loża, tak? Biała loża? Znaczy białe prace, czyli takie, gdzie można przyjść każdą ulicę, tak. A u nas nazywa się to instrukcjon loży. Mogę mówić o tym otwarcie, bo jeżeli ktoś wejdzie na link naszej strony, zobaczy, że wszystko na naszej stronie jest napisane. Kiedy się spotykamy, w jakim stopniu pracujemy, w jaki dzień jest lekcja, czyli ten Unterricht do danego stopnia jest, jaki fotrak jest czytany. Na naszej stronie jest wszystko napisane, dlatego nie ma tam żadnych tajemnic. Oczywiście rytuały nie są opisane. Oczywiście. Więc ode mnie to tyle. Na pewno będę chciał jeszcze z Tobą porozmawiać, już nie tak ogólnie, a bardziej szczegółowo, gdy w cyklu spotkań, to już mogę zapowiedzieć widzom, że za 4 odcinki zaczniemy taki cykl spotkań, w których już nie będziemy rozmawiać ogólnikowo o masonerii, a będziemy podejmować już myślę, że ktoś mógłby to nazwać pewnymi masońskimi pracami, tematykę i właśnie dużo mówiłeś o tym porównaniu do II wojny światowej. Ostatnio trafiłem na materiał, w którym jeden z bardzo dobrze prosperujących kanałów twierdził, że Hitler z masonami żył bardzo dobrze. Wiem, że zaprzeczysz, więc na pewno, jeśli tylko Paweł wyrazi zgodę, zobaczycie go jeszcze u mnie na kanale właśnie w takich już tematycznych odcinkach. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że zgodziłeś się z nami porozmawiać i podzielić się z nami wiedzą. Dziękuję Ci też, Andrzeju, za wsparcie. Ja też dziękuję za możliwość posłuchania ciekawych rzeczy. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Dziękuję Ci bardzo, Paweł. Ja dziękuję również i do zobaczenia. Jak mówiłem, wszystkie linki, o czym mówiliśmy, macie na dole, czyli do kanału Pawła, gdzie zobaczycie oprowadzenie właśnie po loży i pewnie kolejne też tam będą, tak? Jakieś następne planujesz? Jeszcze tylko mi powiedz. Myślę, że za 2 miesiące ukaże się coś nowego. Dobrze. Ja Wam dziękuję i spokojnego dnia Wam życzę.